Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku diagnostyka młotowiertarki. Mam nadzieję, że wraz z naprawą. Tutaj szybko tabliczka znamionowa. Na końcu odcinka będą jeszcze zdjęcia. I tak, co się stało? Stało się to, że używałem, nawet jeszcze nie wyciągam, tak, używałem, jak widać smar się wytapiał, dość intensywnie korzystałem z młotowiertarki i w pewnym momencie przestała działać. Dlaczego przestała działać? Stawiam coś, że jest albo ze szczotkami, albo komutatorem. Dlatego przy diagnostyce warto zwrócić uwagę, w jakich okolicznościach coś się podziało. Metabo będzie naprawiać Metabo. Sobie odkręcimy, do czego mam dojście. Nie mam do wszystkich dojście. Jakie były okoliczności. To sobie wykorzystamy pierwszy raz. Niby ma trzymać śrubki, ja jakoś nie trzymam, no ale było tanie. Okay. Okoliczności. Intensywne używanie sprzętu. O, zasilacz spadł. Zostaje jednak zwykły imbus. Tak, było intensywne używanie młotowiertarki, czyli używałem bardzo intensywnie, tak, że jak widać po dłucie aż się wytopił smar. Oczywiście uzupełniałem, choć i tak już uchwyt kilka razy zdołał puścić mi dłuto w trakcie pracy, więc uchwyt też już pomału się kończy. No, młotowiertarkę już mam x lat, naście. Więc swoje przerobiła, tym bardziej, że pierwszy raz skończyła działać, jak jeszcze była na gwarancji. Nie, jednak sobie zrobię tutaj reset. No chodź. On. Tylko, że będę musiał sobie radio wygasić. Bo jednak nie możemy słuchać sobie radyjka, jak robimy na YouTubie. Jakaś muza tam sobie leci. Okay. I co? Używałem intensywnie. Pierwsza awaria już była w trakcie gwarancji. Na gwarancji według raportu był wymieniony szczotkotrzymacze, komutator, wirnik i chyba jakaś jeszcze tam elektronika. Więc tak na dobrą rzecz praktycznie cały sprzęt był wymieniony. To była pierwsza awaria. Kupione to w Ciastoramie. Kiedyś. Przez lata później nie było tego na rynku. Aktualnie patrzyłem, to na rynku wtórnym troszeczkę tego sprzętu jest. Są sprzedawane, więc możliwe, że puścili pierwszą partię na Ciastoramy i zobaczyli, co się po czasie dzieje, zrobili jakieś ulepszenia. Przynajmniej mam taką nadzieję. Więc tak. Warunki. Wiemy, że się już raz zepsuło. Jakie były skutki? Aha, i ważne, że zabezpieczenie termiczne nie zadziałało, bo wewnątrz uzwojenia powinno być zabezpieczenie termiczne, które nie zostało wywołane, czyli albo felerne było, albo nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Dlatego reszta umarła. W tym wypadku jest też duża szansa, że coś podobnego się stało, z racji, że używałem intensywnie, jak mówiłem, i też ostro było nagrzane. I jak się ostro sprzęt nagrzewa, to tam się dziwne rzeczy dzieją. Dawno tego nie ściągałem, więc troszeczkę ciężko schodzi. I teraz tak. Wiem, że było intensywnie używane.
Wiemy, że była awaria, że praktycznie wszystko tam w środku skończyło swoje życie. Później mamy następną rzecz. W trakcie użytkowania robiłem takie pauzy, żeby schładzać, czyli na przykład trzymałem power on, czyli włączony na 10-20% i obroty zamiast być prosto, to tak falowały w dół i tak na małych obrotach było czuć, jakby jedna albo dwie klatki już nie działały. Więc może być, że coś już się tam działo niedobrego. Tylko podejrzewam, że będę musiał coś konkretnego tutaj porobić. Możliwe, że sprzęt nie będzie do uratowania. Mam nadzieję, że jednak tylko szczotki się skończyły, bo swoje motogodziny porobiło i szczotki się kończą, tym bardziej, że iskrzyły. Nie jakoś mega super, ale jednak iskrzyły, więc ciężko na chwilę obecną powiedzieć, co dokładnie będzie, ale raczej nie mam dobrego uczucia, więc zaraz otwieramy. No i co? Mamy całe skręcone, wszystkie śrubki i wyszło. Zapach jest taki sobie. Nie pachnie to zbyt dobrze. Jak ja bym to nazwał, pachnie sukcesem. Czyli coś poszło źle. Tutaj to jeszcze wygląda ok. Później się to wyczyści. To jest chyba odpowietrznik, jakiś filtr. Do środka troszkę damy sobie smaru. I teraz tak. Skoro mam wszystkie śrubki ciągnięte, zobaczmy, co tu się dzieje na pierwszy rzut oka. Tutaj była taka gumka, która trzymała zapewne łożysko, żeby się nie obracało w korpusie. Tu już widać, że się zaczęło obracać, więc niedobrze. Ktoś coś zostawił. Możliwe, że jakiś numer po naprawie. Starałem się wydmuchać przed rozebraniem, więc tutaj widać, że stojan dość mocno się odcisł i że już chyba latał w korpusie. A tutaj widać takie paski. Już zaczęło przycierać, czyli już to wszystko zaczęło latać. Co tu jeszcze widać? Poza tym, że to jest użyte, szczotki jeszcze dotykają komutator, więc teoretycznie jest dobrze. Ale zacznijmy od prostych rzeczy. Zobaczymy, czy mamy pełne przejście między wtyczką a tutaj kablami, bo może być po prostu kabel uszkodzony, co by było dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Choć stawiam, że będzie troszeczkę więcej i bardziej skomplikowanie. Może być też, że przełącznik się skończył, ale tak, żeby dojść do kabelków, musimy sobie to wyciągnąć. Dobrze, że sobie to wydmuchałem. Mamy dojście do śrubek. Jeśli tu miałem kiedyś pędzelek. Dobra. Biorę pędzelek, troszkę sobie to wyczyścimy. Mam pędzelek taki najbardziej prymitywny. Tak sobie troszeczkę przetrzemy. Najlepiej by było to przedmuchać, ale nie chcę tutaj narobić sobie za dużo syfu. Mnie interesuje tyle, żeby tutaj to miało w miarę styk. Weźmiemy sobie mój klasyk, czyli stary, dobry, sprawdzony mierniczek. Damy sobie, no dobra, niech będzie na tyle. Przejście jest. Zawsze sprawdzić, jak robicie coś ważnego dla Was, sprawdźcie sobie najpierw, czy sądy są dobre. Jak widać, tutaj już było tyle razy naprawione. Tutaj tak samo. I dobra, mamy jeden. I jest ok. Mam przejście tyle, ile miałem bezpośrednio na sądach. Sprawdźmy sobie drugi.
Nie trafiłem. Tu. Ok. I mam drugi, czyli to pasuje. I to mam, powiedzmy, tak. Czyli góra jest górą. Tu jest dołem. Też od razu sobie tak troszeczkę tym powywijam, bo może być gdzieś kabel złamany. Choć raczej tutaj nie widzę. Jeszcze sobie spróbujemy tą osłonkę gumową ściągnąć. I nie czuję żadnych przewężeń na kablu, co zazwyczaj świadczy o tym, że jest uszkodzony. Więc chyba niestety będziemy musieli grzebać dalej. Bo problem nie jest raczej od strony zasilania, tylko będzie problem gdzieś tutaj albo z przełącznikiem, ale wątpię. Bardziej będzie gdzieś tutaj problem. Nie wiem, jak się wyciąga te szczotkotrzymacze, ale wiem, że za chwilę wszystko mi się rozpadnie. Troszeczkę szerzej, żebyście widzieli więcej. I spróbujemy sobie tak, jeden, drugi. No jeszcze szczotek, jeszcze troszkę jest. Teraz sobie zoomniemy. Szczotki nie wyglądają, żeby były złe, ale nierówno się ścierają. Z tą jest podobnie, też się nierówno ściera, ale dolegała. Spróbujemy sobie wszystko wytargać i zobaczymy, czy tutaj coś widać na pierwszy rzut oka. Mocno wyważane. W sumie dobrze. Tylko nie wiem, czy to już gdzieś nie tarło wewnątrz. To zaraz sobie zobaczymy. I zrobię zaraz troszeczkę inne światło. Widać, że już tarło wewnątrz, co nie jest dobrym znakiem. Spróbuję to zoomnąć wam. Widzicie? Już wirnik tutaj rdzeń darł. Czyli to już tutaj zużycie jest takie dość znaczące. I mamy chyba problem znaleziony. Przerwa w obwodzie stojana. Ok, mamy problem rozwiązany. Zobaczmy, czy więcej takich miejsc jest. Tu coś podobnego się dzieje. Nie jest jeszcze pęknięty, ale już jest nadłamane. Prawdopodobnie z racji... jakieś papierki wrzucone. Ok, nice. Chyba będę musiał coś podobnego zrobić z tymi papierkami, żeby łożysko trzymało się. Tutaj, po czym poznać, że może być uszkodzone, inny kolor jest po prostu wtedy na pewnej fazie i tutaj jest bardziej wypalone, ale nic tu nie widać. Jest w miarę równo zużyte, więc stawiam, że będzie ok. Teraz taki test. Trzymam sobie założysko. Słychać troszkę te łożysko, ale nie. Ale strasznie jakoś nie chodzi. Zobaczę, czy takie mam. Nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję sobie złapać. Taki już znaczący luz jest. Przydałoby się wymienić. Z tym przednim łożyskiem może być problem, bo to jest jakiś nietyp. Ale też już łożysko ma najlepsze za sobą. Teraz porobię zdjęcia i lecimy dalej. Wszystko sobie obzdjęciowałem. To wygląda w miarę zdrowo. Nic tutaj się nie dzieje za bardzo. Porobiłem zdjęcia, będą na samym końcu. Tutaj jednak to jest troszeczkę przyżarte.
Z jednej strony chciałbym to wyczyścić, a z drugiej strony pracochłonne i może się wyważenie stracić. Tak raczej to jest w miarę wyważone. Dajcie znać, czy to drapać, czy nie. Spróbuję znaleźć takie łożyska, bo spróbuję nagrać. Tutaj mam bliżej mikrofon, żeby było słychać. Przy łożysku troszeczkę słychać. Luz też już ma. Stawiam, że to jest jednorzędowe łożysko kulkowe. Tak stawiam. To na pewno jest jednorzędowe kulkowe. Muszę zobaczyć, czy takie mam, czy idzie zamówić, bo jak już to mam na takim etapie rozkopane, to może warto po prostu powymieniać. Tym bardziej, że jest naprawa do wykonania. Koszt łożysk raczej nie będzie duży. Coś jeszcze zauważyłem, to że tutaj był papier ścierny wrzucony zamiast gumy, żeby to jakoś się ustawiło. Coś podobnego będę musiał później zrobić. Co jeszcze? Zrobiłem zdjęcia numerów seryjnych, jakby ktoś potrzebował na przyszłość, jakby chciał coś podobnego naprawić. Zobaczę, czy takie szczotki będą dostępne. Jeszcze zrobię z wymiarką wam zdjęcia, jaki to jest rozmiar. To jest raczej standard. Jak będę miał, wymienię. Jak nie będę miał, nie będę wymieniał. Bo patrząc na to, w jakim to jest ogólnie stanie technicznym, może dojść do zużycia mechanicznego po prostu całości szybciej niż się szczotki skończą, a mija się to z celem. Jakby ktoś z was był zainteresowany, czy to idzie rozebrać, wyczyścić, nasmarować, zregenerować, mogę się zastanowić. Osobiście działało to, bym wyczyścił troszeczkę smaru, tylko dał do środka i tylko tyle, bo raczej wszystko było ok. Młotek działał, SDS działał, wiercenie, wszystko działało jak powinno, więc jak to się mówi, nie ma co za bardzo grzebać, póki działa. Co? Na razie tyle. I do zobaczenia w drugiej części, jak będziemy to albo składać, albo będę wymieniał jeszcze części. To dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć. Let's get started. Oh, that's real good. Oh, that's real good. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me. You've got to get a hold of yourself.